freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o nowych informacjach dotyczących spotkania z deweloperami. Ja już ten temat przerabiałem tam 2 dni temu, lecz nie nagrywałem wam żadnego filmiku, bo też troszeczkę nie miałem na to czasu. Stwierdziłem, że dostaniecie go troszeczkę później. I na start możemy sobie tutaj przeczytać wiele pytań, które gracze zadawali. Mniej więcej tak widzicie tutaj, że nie rozumiem planów dotyczących zmian w specjalizacji migracji. Możemy wyjaśnić to bardziej szczegółowo. Ogólnie to jest to, o czym rozmawialiśmy ostatnio przy feedbackach od deweloperów, czyli dostawaliśmy informacje dotyczące właśnie, co się w najbliższym czasie będzie działo i co mają w planach tam wprowadzić. Dużo zmian w Rise of Kingdoms się za niedługo szykuje. Czy dużo zmian na plus czy na minus? Nie wiem. Zobaczmy, przeglądnijmy to i sami ocenimy. Po pierwsze zacznijmy od tego, że tak jak tutaj widzicie, mamy pierwsze pytanie dotyczące właśnie migracji. Po zmianach specjalnej migracji nie będzie wliczać się do limitu miejsc dla specjalnej migracji, zamiast tego będziemy pochłaniać punkty specjalne. Czy to, co wam mówiłem jakiś czas temu, że będą specjalne punkty po KVK, które będziemy zdobywać. Tu jest właśnie o tym też wszystko rozpisane, że każde królestwo za tam najlepszych 30 graczy będą mieli ranking tych śmierci w Zaginionym Królestwa. No i oczywiście to się tyczy jednostek T4 w górę. I to też, tak jak widzicie, daje dodatkowe punkty do specjalnych migracji. Ogólnie to jest, mi się zdaje, fajna opcja w tym momencie dla Imperium, bo Imperium będą mieli więcej takich, wiecie, specjalnych migracji, żeby móc przyjąć graczy do siebie. Więc to jest chyba bardziej dla nich niż dla nas. Dla takich, powiedzmy, seedów A albo B. Ja nie widzę w tym jakiegoś tam, wiecie, super zysku. No ale różnie to bywa. Można to wykorzystać czasem jakiegoś wieloryba. Zasady dotyczące aplikowania i zatwierdzenia specjalnej migracji zostaną niezmienione. Ok. Udana próba specjalnej migracji, pochłania punktów specjalnej migracji zależy od siły migrującego. Czy to, co wam kiedyś mówiłem też, że te punkty też będą w zależności właśnie od siły danego wieloryba. Jeżeli tu mamy drugie pytanie też dotyczące migracji, jak planują rozważyć tutaj, czy poprawić rozgrywkę, nowe królestwa są dla nich niezwykle ważne, czyli po prostu tutaj może już nie na temat migracji, tylko odchodzą jakby tak troszeczkę od tego pytania, ale potem do tego wracają. Bardziej chodzi o to, jak planują polepszyć grę dla nowych graczy, bo ja zauważyłem parę zmian, że robią, starają się tutaj tą rozgrywkę im jakby bardziej ubogacać, no ale no największą mi się zdaje, że taką zachętą dla nowych graczy to będzie właśnie to, o czym już jakiś czas temu pisaliśmy i mówiliśmy, czyli no wiecie, KVK3, KVK2, KVK3 i migracja, a nawet tutaj w tym dev looku, jak to nazwijmy, to po prostu nawet KVK4, czyli tak, przejdziemy tutaj dalej. Migrujący gracze są za silni i utrudniają nam grę, znaczy grę nad graczem, tak? Natywnym. Aha, okej. Nowe królestwa są poparowane na KVK ze starszymi, przez co większość młodszych graczy sobie nie radzi. To jest dużo prawdy, bo dużo jest tak, że wchodzisz KVK 4, jeszcze tam w miarę próbują gdzieś tam ciebie dopasować, a w KVK 5 od razu jesteś rzucane do wielorybów czasem, jeżeli twoje królestwo, powiedzmy, wygrało 4 KVK i nagle no są tam, powiedzmy, w jakimś tam dużym seedzie, no to dajemy ich do najlepszych. No i tak było. Przykład 3159, które chyba 5 KVK zagrało z bardzo mocnymi graczami, no i chyba nawet nie weszło do Kingslandu? Chyba tak było nawet. Ale też bardzo dobre królestwo. Aktualnie przyglądamy się potencjalnym możliwym uprawnienia systemu migracji, zbieranych opowieści. W kwestii migracji chcemy zoptymalizować zasady migracji międzysezonowej, drugiego i trzeciego sezonu, jak również zasady migracji w obrębie sezonu dla królestwa w 4. sezonie, a więc w 1. sezonie podbyły obecnie plany następujące. I tutaj zaczynają robić to, co kiedyś się spodziewałem, że to kiedyś nadejdzie, czyli gracze ze starszymi kontami nie będą mogli migrować na nowe królestwa ze swoimi starymi kontami, bo zobaczcie sobie tutaj. Kryterium 120 dni, czyli migrująca postać nie może być starsza niż królestwo, niż 120 dni od młodego tego królestwa w KVK2, to jest naprawdę dużo, czyli już się tutaj zaczynają ograniczenia. Dodatkowe kryterium dla migracji międzysezonowej do sezonu 3. Migrują postaci nie mogą być starsze niż 180 dni. To już jest kolejna migracja, czyli
coś zaczynają robić, czyli już mi się zdaje, że będą jakieś zmiany z tymi migracjami 50 i że na KVK 3 w ogóle nie było migracji, tylko wiecie, specjal tickety, więc tam chyba też coś zmienią, no, więc mogą wrócić do tego starego typu, że będzie powiedzmy w semi-sezonie tam 120 dni albo 120 dni w KVK 2 albo w semi-sezonie czy też w cross-sezonie po 80 dniach będzie też na przykład 20 i wtedy będą ściągać, wiecie, z innych królestw po prostu najlepszych do tego najlepszego królestwa, bo tak nieraz się robi, prawda? Jak lepsi gracze chcą iść, więc to może być dość ciekawe. Dodatkowe kryterium dla migracji w obrębie 4. sezonu migrujący postać może być, nie może być starszy niż 240 dni. No bo tak, bo też było dużo takich sytuacji, że bardzo na KVK 4 czy na Heroic Anthem bardzo dużo ludzi migrowało właśnie starymi takimi kontami, gdzie jeszcze trafiali usiedlić na tych słabszych graczy. Więc to jest kolejny plus, moim zdaniem fajnie, bo kończą się migracje na KVK 2, KVK 3, KVK 4. Powiem wam, że w sumie jak ostatnio przyglądałem jednego z naszych graczy, który zmigrował na KVK 2 i zmigrował na królestwo, które nie było jakieś mocne, ale jak popatrzyłem, jak tam mu dobierało, jaki tam ma graczy i tam już top 15 to było, wiecie, od chyba 12 do 16 bilionów siły, no to mówię, no to ładnie tam grubo. On sam był na 60 którymś miejscu w kill pointsach, nie? A miał stare konto, więc no powiem wam, że to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że takie rzeczy się no, zaczynają ukracać i gracze będą musieli się skupiać na tych królestwach swoich, powiedzmy starszych, nie będą mogli migrować do młodszych królestw. Mam nadzieję, że dzięki tym zmianom gracze w nowych królestwach będą mieli wystarczająco dużo czasu na rozwój i to jest moim bardzo duży plus i to jest coś, co gdyby weszło przed moim Kiwiki 3 w 3.090 nasze królestwo by się tak łatwo nie rozpadło. 3.065 też by się tak nie rozwinęło właśnie po migracji z KVK 2. Niestety już ta klasyczna taktyka, którą Chińczyki zawsze robiły, już zaczyna być pomalutku oddalana, tak, idzie w siną dal. Więc tu temat migracji chyba już mamy załatwiony, tak, bo tu już będziemy przechodzić do systemu nagród, inskrypcji i tak dalej. I tam przez też temat zakończamy. I teraz tak, trzeci system nagród gwarantowanych o losowaniu uzbrojenia wymaga poprawek. Nawet w trakcie losowania uzbrojenia z gwarantowaną inskrypcją specjalne nadal mogą zdobyć się już posiadaną inskrypcję. To sprawia, że zdobycie określonych inskrypcji specjalnych jest niezwykle trudne, jak chcemy się to naprawić. No, jest trochę w tym prawdy. Przykład nam ta mechanika nagród gwarantowanych nie spełnia oczekiwań graczy. Planuję wprowadzić poprawki o oparciu sugestii otrzymane z pośrednio o tym, okej, czyli będą coś zmieniać. System nagród gwarancji dla rzadkich inskrypcji pozostaje bez zmian. Za każde 150 legendarnych zbrojeń dla danej formacji gracze będą mogli gwarantować otrzymać uzbrojenie dla nowej formacji co najmniej z rzadką inskrypcją. No ciekawe. System nagród gwarantowanych dla specjalnych inskrypcji zostanie zoptymalizowany. Rodzaj gwarantowanych zbrojeń z inskrypcją specjalnie nie będzie losowy. Gracze będą mogli zdobywać, czy chcą swój czy jeszcze coś innego, czy będą mogli tam wybierać między tymi formacjami i inskrypcjami. Po zdobyciu określonej liczby uzbrojeń z rzadkimi inskrypcjami dla danej formacji będzie można otrzymać właściwe dla niej uzbrojenie ze specjalną inskrypcją wybranego rodzaju. W interfejsie uzbrojeń będzie wyświetlana liczba otrzymanych z rzędu uzbrojeń z rzadkich inskrypcjami dla danej formacji. Licznik zrejestruje się, gdy wybrane uzbrojenie zostanie inskrypcją specjalną. To jest bardzo fajne rzeczy, że coś takiego będziemy widzieć. Przeanalizujemy każde uzbrojenie uzyskane dotychczas przez graczy, przyznamy im odpowiednią rekompensatę po dokonaniu optymalizacji. Konkretna forma rekompensaty nie jest jeszcze znana. 3 poruszone dziś kwestie są nowe dla waszych graczy, więc przedstawiałem tu plan optymalizacji na etapie dopracowania. Dlaczego już ma jakieś sugestie, napisz do nas i tak dalej. Ok. Czyli tak, mamy temat tutaj zmian pierwszych, czyli zmian, jeżeli chodzi o KiwiKey, czyli jeżeli chodzi o te paszporty specjalne. Potem mamy już informację, że planują coś tam zrobić w Nowych Królestwach, żeby to miło się grało. Potem idzie od razu informacja, że KVK 2 i KVK 3 jest już, będzie poprawiany, KVK 4 też, żeby stare konta nie mogły tam migrować z takimi ilościami. To jest kolejna dobra informacja. Czy to już mam kolejny, trzeci temat. I czwartym tematem, czyli chodzi o te nagrody z inskrypcjami, które tutaj wam przed chwilą powiedziałem. No, ciekawe informacje, ale to są takie rzeczy, które naprawdę będą dość mocne. I moim zdaniem to będzie coś, co kurczę, no zmieni nam parę rzeczy i też mi się zdaje, że bardziej będzie można
patrzy na to, że gracze no nie będą, nie wiem, czy będą szukać może KVK 2, KVK 3, ale może być tak, że więcej graczy, którzy będą na przykład chcieli odpocząć od walk takich, wiecie, na najwyższym poziomie, już bardziej będą szli do seedów na przykład C, D, nie będą myśleć o migracji KVK 2, KVK 3, tylko o CD, żeby tam sobie pograć, tam po prostu sobie pykać. Zresztą nie wiem, czy widzieliście nieraz jakieś fora, Discorda, bardzo dużo ludzi chce z dobrymi kontami, które mają po 5, 7, 10 bilionów KP i do niższego seedu, żeby tam pograć, bo wiedzą, że na przykład dostaną MG, wiedzą, że będą bardziej konkurencyjni. Tam było chyba jeszcze jakieś pytanie, nie wiem, czy to tam na Discordzie wyłapałem wcześniej, ale było pytanie na temat chyba technologii KVK. Czy będzie ona zniesiona? Nie, ona zostanie. Nie będzie żadnych zmian. Szkoda, bo uważam, że technologia KVK i pompowanie w to pieniędzy, no wiem, no my to wiadomo, jak o tym tutaj mówimy, ale no wiecie, no dużo ukrywać, idziemy w tą stronę, że Rise of Kingdoms no, nie będzie sobie jednego złotego jajka podbierać, wiecie, tam gdzieś z boku. Czyli nie będzie niwelować coś, co im też tutaj no, robi pieniądz, nie? Więc szkoda, że tak. Ja uważam, że ta technologia, tak jak wam kiedyś mówiłem, powinna być dopracowana lepiej, nie? Po prostu inwestujemy już w to, ale mieliśmy przyjąć tą technologię, miejmy tą możliwość wykorzystania to przez na przykład 2 czy KVK, nie? Jak już inwestujemy takie pieniądze. No ale Lilith, jak kiedy pisałem taką sugestię, to odpisali mi, że dziękuję za sugestię, ale jeszcze nie. Jeszcze nie myślimy o tym i raczej tego nie zrobimy. Więc tyle, jeżeli chodzi ogólnie spotkanie z deweloperami. A ja mam dla was tutaj jeszcze coś, co ostatnio też przeglądałem u innego youtubera, u Hary. I ona też tam już ma chyba dostępnego Liutko Williama, bo już pokazała talenty i umiejętności. No i słuchajcie, no jest ciekawie. Ja wam tutaj zaraz to pokażę. Popatrzcie, jak wygląda kwestia Williama. William i jego talenty i co one dają. Zobaczcie na te skille Smite Damage. Żeby mniej więcej tutaj wydać do maksimum, to musimy gdzieś dać 48 punktów talentu. Wiem, że przy Liu, jak jego tu się tworzyło, to wyrzucało się gdzieś tutaj. 48 talentów? Dobrze mówię? Tutaj jest na tym. Chyba gdzieś tak. Gdzieś tutaj, czekajcie, żeby ja to was nie pokłamał. Bo mogę się też mylić, ale chyba nie, bo drzewko talentów tu jest ok. Tu jest na atak. Tam mamy takie, tam jest smite damage, ale tu mamy więcej tego. Chciałem zobaczyć tylko po prostu piechotę, ile tam mniej więcej tych talentowo wygląda. 42 plus 3 plus 3 48 gdzieś, no dobrze mówię. Czyli gdzieś 48 talentów mamy przy Smite Damage. Ogólnie jak tam gdzieś przeglądaliśmy i przeglądałem też parowania, w sensie jak najlepiej talenty ustawić, no to tam była informacja taka zawarta u jednego z youtuberów, że by Liu przygotować talentowo na tam 45 wydanych punktów tutaj. 45 punktów, żeby wydać. No ciekawie. Czy ten Liu, czy Liu, ale William bardziej, żeby ten William był miał 45 punktów. Ciekawe, co byśmy tutaj odeszli, no ale popatrzcie na te perki, no Rage, Death, Smite Damage 3%, March Speed to już znajduje Smite Damage. William po prostu będzie w miarę szybki. Target Smite, Smite Damage 30%, Shine by 10% na 5, no to jest bardzo dużo. Więc no te talenty będzie ciekawe, te do testowania i do rozmieszczenia. Przypuszczam, że w tym drzewku resztę po prostu będziemy pompować tą drzewko. Przeważnie to się szło tutaj w silne ciało. Chyba nie pamiętam, czy szło zwracała szybkość, na pewno szło się w utrzymanie szyku. Oczywiście w rage'a, więc pytanie, jak to by się udało zrobić jak najlepsze drzewko właśnie przy William Liu marszu, bo raczej to będzie taki grywalny w tym momencie setup. No i już wiemy, że ten William będzie naprawdę niezły. Z tego, co tam mniej więcej jeszcze widziałem, ale nie mam zdjęć ze Scipio młodszego, czy nowego rally. On naprawdę te talenty Smite też ma niezłe. I no będzie ciekawie, będzie naprawdę ciekawie.
A właśnie, przepraszam, wam nie pokazywałem tutaj, bo miałem przejść właśnie na ten, o tym mówiłem, że tutaj jak te talenty będą, utrzymanie szyku i silne ciało, że przeważnie się gdzieś to szło w te talenty. Nie pamiętam, czy się szło w zawrotna szybkość przy piechocie. Piechota to nie jest moją mocną stroną. Ale przeważnie wiem, że jakoś tutaj się w tą piechotę, jeżeli chodzi o Liu w talentach zmieniało. Tu tam jak widzieliście na Williamie jest troszeczkę inaczej. Tu 48 punktów się na Williamie gdzieś będzie można maksymalnie wydać, chociaż niektórzy mówią dajmy 40, że wydajcie 30, wydajcie 45, resztę po prostu tu pompujemy w atak. No zobaczymy, jak będę miał jakieś tam już drzewka gotowe i coś przetestowane, bo ja w Williama raczej Liu maksuję, tylko po prostu sobie pomalutku już zbieram gear i zbieram sobie, czy gear już patrzę jest już ok, tylko jeszcze ze soku dwie części i co tam jeszcze było? No i materiały, wiecie, materiał przede wszystkim, żeby zrobić sobie ten marsz na maksa i zobaczyć jak to wygląda, ale mi się wydaje, że to będzie bardzo mocna para i ten William, który widzieliście z Liu, to będzie kurde taka mutka, nie? Tak mi się zdaje, że to będzie coś, co będzie wgniatało fotel, bo tak, mam takie przeczucie, że to będzie coś, co będzie nas wgniatało fotel i te talenty są naprawdę. I wracamy, wybaczcie za małe fopa, ale niestety Discord nie lubi się z Rise of Kingdoms, kiedy jest na full screenie. Nawet po wyłączaniu jakiekolwiek komunikaty ten Discord próbuje na tym wymusić. No niestety on nie traktuje go jak taką klasyczną grę, więc no, co tu będę wam mówił. Wracając po prostu do tego Liu i do tego Williama, to naprawdę będzie moim zdaniem bardzo mocna para. Mogę się mylić, możecie mnie poprawiać, że słuchaj, jednak nie, że to będzie co innego, sypio dalej. Ja z chęcią będę testował Williama z Liu, mi się zdaje, że ten setup zainwestuję w to. Jakoś mam do tego przeczucie, że to jednak będzie naprawdę warte wydanie złotych głów i też rubinów na koło, bo jestem też na to przygotowany, że troszeczkę tam wydam, więc na pewno coś w co pójdziemy. Tym bardziej, że te talenty z Williama, ja mam takie odczucie, że to będzie tak bardzo mocne, że to dostanie jakiegoś nerfa, nie? Naprawdę, bo mnie się ciekawi, jak to będzie wyglądać na przykład na Tide of War albo na Burzy Manewrów i odpalacie sobie Attylę z tym typem, nie? Jak on by sobie dawał radę? Gdzie Attila z Liu dawał radę, nie? Nie wiem, czy kojarzycie, widzieliście rally, ale Attila z Liu sobie dawał radę i naprawdę było nieźle. Teraz pytanie, co z tym, nie? Co z panem Williamem i na przykład Attila William? Czy takie rally by było, chociaż teraz wiecie, schodzi naprawdę niezłe rally Scipio. I z drugiej strony Attila Scipio też może być fajnym takim, wiecie, tam gdzie składamy sobie ringa legendarnego i możemy zrobić po prostu z danego dowódcy z piechoty na kawalerię przykładowo, więc no naprawdę ciekawi mnie to wszystko, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że fajnie to się tutaj porozwija i ta piechota, jeżeli będzie już wychodzi, przyćmiewa strasznie kawalerię moją kochaną, to niestety no Belizariusz to tam już kopie sobie grobek, nie, chociaż ta Eleonora jeszcze gdzieś tam jest wykorzystywana na dwóch jakichś tam, wiecie, dwóch przejściach w grze w Rise of Kingdoms, jeżeli chodzi o kiwiki, więc no zobaczymy. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że się przez cały czas rozwijamy i pchamy ten kanał do przodu. Więc tyle mi zostaje. Jeżeli możecie, subujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, polecajcie kanał. Pchajmy to przez cały czas, bo to widzę, przez cały czas się rozwija. Piszecie też do mnie, dajecie swoje informacje. One są bardzo cenne. Też fajnie z wami popisać i wymienić się jakimś doświadczeniem, bo ja nie zawsze z wszystkiego wam powiem idealnie, bo nie ma osób, które tak wykminią wszystko idealnie od A do Z i wam po prostu przedstawią. No bo wiadomo, to też trzeba mieć też czasu i też jeszcze większą wiedzę niż ja posiadam. Więc no tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Trzymajcie się, na razie, hej.